Halo, halo, witam serdecznie w czwartym odcinku z serii Dragon Age The Veilguard. Może pamiętacie, ostatnio zwiedzaliśmy tak zwaną latarnię, czyli główną bazę. No teraz pójdziemy na kolejną część głównej historii. Muszę całą ekipę zabrać w tym oto miejscu i zobaczmy, co z tego wyjdzie. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Wdarę się do mojego snu? While I was out cold. He showed up in my dream, and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Nie kłóćcie się, oczywiście, że nie. Dobra, nie kłóćcie się. I don't care about the philosophy. In terms of his power against ours, he's a god. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elgornon and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Ich ucieczka nasza wina, są silniejsi od Solasa. Są gorsi od Solasa. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elgornon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Nef ma rację. No myślę, że ma rację. Trzeba się jakkolwiek zastanowić prędzej. If Elgornon and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We'll find out what we're dealing with. And then, we take our shot. Fine. The Alluvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Alluvian has its own special room. It's just down the stairs. Mamy jakiś pokój tam niżej. Spadaj miejsce rytuału Solasa. Odszukaj komnatę z Eluvianem. Eluvian to takie urządzenie w postaci portalu. Ostatnio mieliśmy o tym informację. Zbierz drużynę. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Alluvian. If it even takes us back to Arlathan. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Jakoś jej nie ufam.
Well then. Shall we? Let's do this. No ciekawa sprawa, czy na podstawie naszych decyzji jakiś bohater może zginąć, jeżeli po raz kolejny byłaby jakaś, nie wiem, ciężka sytuacja i bym wziął po raz kolejny tamtą bohaterkę. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right. Let's take a look around and see if we can find any. Strife? Irulan? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlathan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irulan. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. W sumie go powstrzymaliśmy, nie obwiniaj nas, próbowaliśmy. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elgarnon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Co z tymi bogami? No tak, więc bogowie istnieją. To co teraz? So Elgarnon and Gillenane are loose, which means what? You thought Solus was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Bellara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifact it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Bellara. Wciąż jest ranna, pomóż skaczącym, zostań tu. Zostań tu może. Harding, I need you to stay with the Veil Jumpers. Nev and I can handle this. I'm fine. No, you're not. Until you've recovered from your injuries, you're a liability. Fine. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Bellara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you.
To ciekawa sprawa. Wygląda na to, że rzeczywiście podejmowanie decyzji ma całkiem spore znaczenie. Moglibyśmy przeciążyć bohaterkę, ale jednak tego nie zrobiliśmy. Ciekawa sprawa, czy mogłaby jakkolwiek zginąć w ramach super złych decyzji. No zobaczymy, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. Na razie jestem w miarę chyba zadowolony. Me, or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right. Otwórz dziennik. A co jest? A, muszę przytrzymać jakoś dłużej. Znaki, zwiastuny, fabuła. A to jest chyba skrót informacji. W uścisku entropii. No ta, to raczej nie będę już czytał. To jest skrót tych rzeczy, które wykonujemy. Nie, w sumie całkiem nieźle wygląda cały lasek. Tak patrząc na wszystkie krzewy. Całkiem duża ilość szczegółów, jeszcze z dobrą... O! There's a problem. Mamy wrogów. Jakieś ataki super mocne. Ładowane, zaznaczone na czerwono, to by pewnie oznaczało, że nie do obrony. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Bellara? Bellara Luther? Strife and Ireland sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, I know that name! But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elgornon and Gillinan have escaped Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. To nie pomoże, nie ma czasu. To zrozumiałe. To nie pomoże. I've had a couple of days and I'm still trying to wrap my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veilgjumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Możesz ją zlikwidować? Brzmi kiepsko. Wyjdziemy na siłę? No nie wiem. Możesz to zlikwidować? Strife and Ireland said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. No to wkraczamy do środka, gdzie jest ta bańka. Już do niej wkroczyliśmy. Trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Mogę pływać w tej produkcji. Kosztowności można sprzedawać handlarzom. Nie, woda nie jest aż taka głęboka, więc pływania raczej jeszcze nie będzie, może później. No rzeczywiście mogę po jakiejś rzeczce się przedostawać. Dobra, zobaczymy może od góry. Ej, co jest?
Jakiś byłem zablokowany. Zbierz drewno. Cenny przedmiot, jakoś będzie do craftowania. Nie no, wizja świata całkiem nieźle się prezentuje. Proszę bardzo, jakie przepiękne zamczyska, jakieś ruiny. Wszystko jeszcze zalesione. Nie no, wizja świata jest naprawdę całkiem niezła, muszę przyznać. Tylko rozgrywka jest bardziej liniowa niż sądziłem. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Właśnie nie grałem w poprzednie odsłony, wydawało mi się, że to jest bardziej jakiś otwarty świat. Nie wiem, jak to wyglądało w poprzednich częściach. No to jest raczej bardziej liniowa rozgrywka się okazuje, przynajmniej do tej pory. Wydawało mi się, że to jakoś bardziej w stronę gotyka będzie szło, albo coś w tym stylu, nie wiem w sumie. Czego się spodziewałem. Dobra, co my tu mamy? Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Może jakieś sekrety będą za wodospadami? Raczej nie ma opcji. Co my tu mamy? Otwórz. Złoto. O, jeszcze drabina, żeby wejść do góry. I przeczytaj. Ledwie czytelna wiadomość. Stwór złamał mi nogę. Veradan dostał ostrzem w brzuch. Słyszymy ich nad nami, na moście. Kiedy przejdą, spróbujemy uciec. Nie mogą czekać na nas bez końca, prawda? Jeszcze jakieś skarby. A w takim razie pora zaskoczyć jakieś obozowisko bohaterów. Więc tak, raczej do góry trzeba się przedostać. Ja w sumie do tej pory jestem całkiem zaskoczony, jeżeli chodzi o optymalizację. Gra naprawdę bez przerwy, mam jakieś setki FPS-ów. No w sumie gram na topowym kompie, ale to nie zawsze jest w sumie oczywiste. Nawet na podobnym PC-cie w ostatnich produkcjach. Zresztą ostatnio różne inne serie nagrywałem. Ostatnio grałem w jakieś inne produkcje. Też miałem różne dropy FPS-ów, ale tu na razie nie było podobnych w sumie przeciwności losu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Kolejne skarby. Na każdym kroku. I chyba trzeba się przedostać do góry. To jest w sumie jedyna kwestia, jedyna droga pozostała. No tak, główna historia pewnie przez most będzie wiodła. Podnieść trufle. Okej. Czego ja jeszcze szukam? Jakichś sekretów poukrywanych, ale więcej nie widać. No, bardzo w sumie przyjemne klimaty fantasy. Dawno w sumie nie grałem w żadną podobną produkcję w podobnych klimatach, muszę przyznać. Może ostatnie jakie były na moim kanale to ten Dragon's Dogma 2, takie średniowieczne fantasy. I od tamtej pory w sumie nic innego nie nagrywałem. Tak nie wiem, za średniowiecza powiedzmy. Dopiero po pół roku przerwy kolejna większa gra AAA wyszła. Nastawiona na ten klimat. Chociaż jeszcze bardziej jakiś bajkowy bym powiedział. Trochę mi to też przypomina Fable. To znaczy w sumie w serii Fable też nie grałem, ale widziałem ostatnio różne zwiastuny z tej gry nadchodzącej. Myślę, że całkiem podobna w sumie wizja świata. Chociaż tam grafika jest jeszcze bardziej realistyczna. Tu mamy bardziej, nie wiem, powiedzmy pastelową. Oj, kolejni wrogowie. Zdolności towarzyszy. Użyj R1 i wybierz zdolność towarzysza. Każdy towarzysz ma specjalne zdolności, które można wybrać z koła zdolności. R1.
Dwoje twoich towarzyszy zaatakuje jeden cel. Lodołamacz. Wystrzeliwuje w kierunku celu 6 pocisków. Dobra, weź tam zaatakuj. Ciekawe, czy mogę ustawić, żeby bohaterowie samodzielnie jakkolwiek atakowali. No tak to nie zawsze będę pamiętał. A, jeszcze jakieś inne ataki. O, ładnie. Za pomocą ostrzy. No dobra, po robocie. Jeszcze mamy leczenie. Leczenie daje nam około pół zdrowia, chyba. Dobra, w takim razie w co by dalej jeszcze podejść? Jakoś tędy broni. I zobaczmy sobie prędkość. Zachwianie od ataków bronią plus 20%. Zdecydowane. Zakończenie obrażenia od ataku zwinnego plus 10. Dobra, może to. Okej. No i ruszamy do jakiegoś zamczyska. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. No są jakieś skarby, zobaczmy. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. I są jakieś ważne wrota. O. Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Do you know what this place was? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. A może tędy dałoby radę się przedostać rzeczywiście. Proszę bardzo, mamy kryształ. O, okej. Materiał pospolity. Może się przyda. Przy handlowaniu albo przy wytwarzaniu. Do tej pory w sumie craftowania jeszcze nie było, ale kto wie, może to jeszcze uświadczymy. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. No niżej chyba już nie zaskoczę. Co ja tam widzę? Jakieś zwierzaki? Co to jest? What the hell? Jakiś królik był lewitujący. To dosyć tajemnicza sprawa. To w sumie jakiś pierwszy bóg graficzny, jaki odnalazłem. Tak, jest jakiś kryształ, ale o. Będę musiał go wstawić w odpowiednie miejsce. And there we go. Easy. Well, isn't that something? A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Ale to możemy na samym początku jeszcze przejść na eksplorację świata. A nie, bo to będzie dalsza część historii. Dobra, skupmy się. Będzie jakiś pojedynek. Użyj. Ostrzeżenie przed atakiem. Użyj kółka, by wykonać unik. Kiedy nastąpi atak wręcz wokół twojej głowy,
Rozbłyśnie wskaźnik. Wykonaj unik lub obronę, by nie odnieść obrażeń. No to uniki to wykonuje od dłuższej pory. To jakieś zwinne. Jeszcze mamy ataki dystansowe. I kolejne fazy. We're under fire. Co jest? Chcę się na tym bliżej skupić, a nie mogłem przez dłuższą chwilę. Got us from a distance. Jakiego kryta sprzedałem? Co się dzieje w ogóle? Trzymaj skopniaka. No i ładnie. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. O, mamy kolejne leczenie. W postaci dzbanków. I główna historia będzie przez bramę zapewne prowadziła. Drewno. Ale z tego co widzę jeszcze byłaby jakaś opcja wycofania na poprzednie regiony, zobaczmy. Na co mi to będzie. Jakieś dodatkowe materiały. Really, Nev Gallus? The detective from Minrathis? Last time I checked. I've read about you. You've gone after some powerful mages before, but Fen'Harel? The real Fen'Harel? And now Elganon and Gillinane, apparently. My actual gods are out there trying to end the world, and Nev Gallus is on the case. I can't believe it. Ta Nev jest całkiem popularna, się okazuje. No to dobrze, że mamy ją w ekipie. Tu mamy w sumie 2 magów do tej pory. Znaczy, ona jest magiem, a ta druga w sumie nie wiem, czy jakimś bardziej supportem też jakąś magię posiada chyba. Ciekawa sprawa. Tędy. Someone met a bad end here. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're Wyblakła wiadomość. Odnaleźliśmy ducha archiwum uzurpatora. Wbrew naszym przypuszczeniom nie jest to dzieło straszliwego wilka. Może się domyśleć, kto za nim stoi. Usunięcie go może być ryzykowne, podobnie zresztą jak pozostawienie. Czekam na rozkazy lordzie Elgarnanie. Kapitan Atnarel. different. The magic's more alive somehow. Jakieś przeogromne latające wyspy. Jeszcze na samym środku wielkie zamczysko, trzeba będzie się tam przedostać. Zobaczymy, czy wszystko będzie jeszcze bez żadnego ładowania. No w sumie do tej pory przez dłuższy okres jesteśmy na jednej arenie. Więc nieźle się prezentuje w sumie skala poziomów. No zobaczymy. A, kolejny przeciwnik. Another sentinel construct. We'll have to take it down. Ta, mocne ataki są super efektywne, inaczej jeszcze nie by to wyglądało. Trzyma jeszcze starczy może. No, ataki są dosyć przewidywalne. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is?
I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Tak, czyli możemy kolejne wrota otworzyć. Odmieniony przez pustkę topór. Wyposaż zamiast młotu stolarskiego. Okej. Dobra, czyli za pomocą topora walczymy. Czy ja zawsze za pomocą jednej ręki muszę się pojedynkować? A nie za pomocą dwóch? A nie, dobra. W trakcie walki bohaterka się już zmienia. No, chyba szykuje się większe starcie, z tego co widzę. Mamy kilku przeciwników poważnych. Mogę ich zaatakować? Nie wiem. No właśnie. These constructs! It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know Kurde, jaki ma zasięg. W sumie rzadko z tych umiejętności korzystam. Zobaczymy pociski pustki jakieś. O, ładne ataki. Ten kopniak jaki potężny, co się dzieje w ogóle. Przy okazji mamy też nowy rodzaj ataku, jeżeli się będziemy daszowali, od razu atak wykonamy. Na moment miałem podobną możliwość, że się turlam i atakuję od razu. Nie wiem, czy to jest coś nowego. Jakąś tam umiejętność odblokowywałem. Dobra, przy okazji było jakoś leczenie ostatnio. I co jest? Zostało zablokowane. No nie. Miałem leczenie i teraz już niestety zostało zabrane. No trudno. Pewnie niedługo otrzymamy jakieś kolejne. So if this is an armory, what sort of artifact are we finding? A weapon? an archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves used them to store knowledge and to help them dream. Dobra, w sumie w tym miejscu zakończę odcinek, zrobię niezłe postępy. W kolejnym materiale postaram się kontynuować główną historię, więc jeżeli interesuje Was dalsza przygoda, to polecam zostawić lajka, dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Jutra.